Cześć, słuchajcie, witajcie na kanale Biegam po wsi. Dzisiaj jesteśmy w takim obiekcie, można nazwać to industrialnym. Tutaj już Ola się przywitała z wami, robi tam zdjęcia, więc jej nie będziemy przeszkadzać. A z tej strony mamy Łukasza z kanału Wandrus, który dzisiaj będzie razem z nami eksplorował tą piękną cegielnię. Pokrótce, może i nawet nie pokrótce, jak to zwykle na kanale Biegam po wsi, ale postaram się opowiedzieć wam o tej cegielni i o czasach, które już bezpowrotnie minęły. Jesteśmy na razie w takim pomieszczeniu, które jest naprawdę mega wypasione, jeśli chodzi o industrial. Zobaczcie sobie, jak to wszystko wygląda. Zapalimy sobie panel, żeby wam bardziej to wszystko rozświetlić. Do końca nie jesteśmy przekonani, czy jesteśmy w tym obiekcie sami, ale na pewno ktoś pomieszkuje. Wiesz co, patrząc na te tutaj świeży humus. No to wiesz co, no, świeży humus to zawsze lepiej niż ja lubię w ogóle humus, nie? Dobra, słuchajcie, przejdziemy się troszeczkę, trzeba patrzeć pod nogi, bo jest tu dosyć nieciekawie. Myślę, że możemy pójść dalej i eksplorować to miejsce. Tu mam wyjście ewakuacyjne. Na razie na górę nie pójdziemy, ale możemy iść tutaj dalej, na tą część, w której mamy takie rzeczy. Tu mamy deski. Te deski są wykorzystywane w kładzeniu i suszeniu cegieł tak naprawdę, że możecie sobie je zobaczyć. Tu jest główna hala, w której właśnie suszono i bodajże ta część to jest po prostu piec do wypalania cegieł. O kurczę, zobacz tutaj. To jest bardzo ryzykownie. Chyba że gdzieś tam bokiem da się to zrobić, ale jest to naprawdę dobrze, że to zauważyliśmy. No rozumiem. Deseczek fajne, nie? To są deseczki, między które się kładzie na tak, cegły, daje się cegły tam po prostu. Przekładać, nie? I je w ten sposób się kładzie, tak. One schną. Dokładnie, ale zobacz, ten piec robi naprawdę wrażenie, jest ogromny. No właśnie. Tu jest bardzo niebezpiecznie, bo mamy takie dziury. Trzeba bardzo uważać, ale myślę, że uda mi się przeskoczyć. Jak spojrzycie tutaj na dół, to mamy trzyny, tory, na których jeździły wózki z cegłami. I tutaj mamy ten piec, ogromny piec. Przejdziemy sobie dalej. Tutaj nieźle już dach jest zniszczony. Zobaczcie w tamtą stronę. Tutaj po prawej stronie możecie dostrzec jeszcze cegły z urobku z tego właśnie miejsca. I będziemy za chwilę wchodzić do tych elementów tego wielkiego, ogromnego pieca do wypalania cegieł. Zobaczcie, jak tutaj kapie. Wygląda to niesamowicie. I tutaj mam wnętrze tego pieca. Na razie jeszcze może zaniechamy wejścia tam. Pójdziemy wzdłuż tych torów. Ola? Będziemy starać się trzymać razem. Nie wiem, gdzie jest Łukasz. Zobaczmy tutaj. Tu też jakieś wystają. Mnóstwo jest tych desek, które właśnie służyły do poukładania tych cegieł. Tu jakieś wyjście. Mnóstwo kabli. Naprawdę robi to ogromne wrażenie. Musiałbym sobie wyciągnąć rękawiczki, jednak mimo wszystko wszystko ocieka tym deszczem. Dach jest bardzo dziurawy. Bardzo dziurawy i te deski są... Do wnętrza pieca, to tak tu cegły. Oni jak tutaj dawali je do wypalenia, to wszystko tak prowizorycznie zamykali. Tak, tymi cegłami, z których zostały wypalone.
No to proszę. Jesteśmy, słuchajcie, we wnętrzu pieca. Wnętrze pieca do wypalania cegieł. Ja wiem, że może jest sytuacja taka, że będę mówił różne rzeczy, które nie są, mijają się z prawdą, ale mam nadzieję, że jeżeli cokolwiek wiecie o tego typu miejscach, to fajnie by było, jakbyście dali znać w komentarzu, czy mówię głupoty, czy może nie do końca. A nie do końca wam powiem taką jedną taką historię z mojej rodziny, że w mojej rodzinie, nie będę tutaj owijał w bawełnę po prostu, powiem tak. Moja prababcia świętej pamięci pracowała w cegielni. Mam takie zdjęcie. No nie pokażę on te zdjęcie z akurat u babci. Nie wiem, czy kiedyś ukażę ten film, więc nie wiem, jak to zaaranżować, ale w każdym razie u babci jest zdjęcie mojej prababci, która pcha taki wózek właśnie z cegłami. Jak dla kobiety to była bardzo ciężka praca w cegielni. Wyobraźcie sobie, że musicie toczyć taki wózek po takich właśnie torach. Na tych wózykach, nie wózykach, tylko wózkach było mnóstwo cegieł i takie dwie kobitki musiały cisnąć, przepychać po tych krzywych torach ten wózek. Tu naprawdę mocno kapie. Trzeba bardzo uważać, żeby tutaj gdzieś nie wpaść. Mnóstwo tych rzeczy tutaj jest, mnóstwo. I ten ogromny piec, którego obchodzimy wokół. Przejdźmy sobie tutaj do tej części. Tutaj też kolejna część. Zobaczcie tam, jak to wszystko wygląda. Naprawdę robi ogromne wrażenie to. Zaraz wam pokażę jedną z takich cegieł wypalonych właśnie tutaj. Zobaczcie, jak to wygląda. Ta cegła jest bardzo stara. Najprawdopodobniej pominęła jeden z procesów technicznych, więc ona nie wygląda do końca tak jak te cegły, na których buduje się dom. Jest to jakiś budulec bardziej, bądź część tej cegły. No, bardzo stara. Aha, one są mokre. One są mokre, no. Otworze są cegły i to są też cegły, żeby zasłonić wnętrze pieca, nie? Ale jednocześnie mam wrażenie, jakby one były takie popękane. Być może jest to związane z pominięciem jakiejś technologicznego momentu, nie? Weź pod uwagę, jakie tu są warunki. Słyszycie? Pociąg słychać, bo tu niedaleko są tory. Co też powodowało, że... O, tam już idzie Łukasz. Powodowało, że te cegły mogli wziąć i po prostu dowozić. Właściwie wywozić stąd, jeżeli była tutaj produkcja cegieł. Dobrze, pójdziemy teraz w tamtym kierunku, wzdłuż tych torów. Ależ to jest tego pełno. Mnóstwo. No, widzisz? Mnóstwo. Nie bym sobie cię nie zapytał, czy mi się tam świeci. Świeci To super. cały czas długo. Duży ten piec jest. Naprawdę ogromny. Mnóstwo tych desek i ten kapie cały czas woda. Ja mam wrażenie, jakby ktoś tutaj chodził oprócz nas. Tutaj kolejne pomieszczenia piecowe. Pójdziemy wzdłuż tego. Pokażę wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Trzeba patrzeć pod nogi, bo różne studzienki tu mogą być. Zobaczcie, jak to wygląda. Coś nieprawdopodobnego. Tutaj mamy takie wyloty. Jakieś krzesełko. Miotła. Wyjdę tędy. I wszystko kapie. Mega to jest już dziurawe, ten dach. Przejdę tutaj, żeby Oli za bardzo nie wystraszyć. Jakieś łopaty.
Tutaj mam wejście na górę, na ten piec. Może uda nam się tam wejść. Jakaś beczka. Ostatnim razem, jak tutaj byliśmy, zaniechaliśmy eksploracji, dlatego, że tutaj się paliło ognisko i baliśmy się, że spotkamy kogoś, albo inaczej, nie baliśmy się tej osoby, bo myślę, że zawsze można się z kimś dogadać, ale baliśmy się, że jest to większa grupa osób i nie chcieliśmy wchodzić w konfrontację. I co tam? Kurczę, cieknie po całości. No po całości. Wiesz co? Chodź, idziemy. Spróbujemy wejść na ten piec, dobra? Dobra. Dobra? Mnóstwo tych cegieł. Niemniej jednak fascynuje mnie ta góra i postaramy się tam zajrzeć przynajmniej. Obiekt jest już mocno zniszczony czasem, więc trzeba mieć to na uwadze, że góra może nie do końca będzie dostępna. Przez chwilę myślałem, że jednak ktoś tutaj wchodzi, ale to Łukasz chyba tamtędy idzie. Tu mamy Olę. Cały czas się kontrolujemy, czy... Tu jest dziura, wiesz, musisz uważać. Siema Łukasz. Siema. I co tam? Mega. No, Mega miejsce. wiesz co, wiedziałem, że ci się spodoba, bo ty jednak lubisz industriale, nie? Wygląda to rebelka. Wiesz co, teraz widzę, że to jest drewniane, ale całkiem możliwe, że te boczne są metalowe. No, myślę, że można spróbować. To co, próbuję. Piec? Tak, myślę, że to był ogromny piec i tam są te wyloty takie, nie? Na tym i nie wiem, bo tak Tu z boku przypuszczam. są, tutaj masz wejścia do tego pieca. Wiem, ale to był właśnie, chodziłem tędy. Tam gdzie się te cegły. Ale to co, nie, oni niby w tych korytarzach wypalali te cegły? Suszyli, no, one były po prostu poukładane jakby w środku, nie? Coś takiego. Tak, one w środku tam są na takich te deseczki służą do suszenia. przekładania tych cegieł. No. One najpierw zanim je wypalą, to oni jak je zrobią, to one kilkanaście dni schną, nie? Dokładnie. Schną, a potem, bo ona jest miękka, ta Wiesz co, ta ty cegła. obejrzałeś ten film do końca, ja zasnąłem. 6 minut trwał. No. Słuchajcie, Nie, tu nikogo nie ma. tak? Dobra, a mnie ten, To jest tego, że wiesz, to woda kapie i... mnie ten świeży humus jakoś tak straszy, aczkolwiek lubię humus, ale Ale przestraszył cię, że świeży. no właśnie. Szkoda, wiesz co, to ty sobie sam. Wchodzimy do góry, żeby wam pokazać, co tutaj jest u góry. No, u góry jest bardzo niebezpiecznie. Zobaczcie te wyloty. Kiedyś na jakimś filmie, na którym właśnie nie zasnąłem, te wyloty były pozasłaniane i pan wchodził na nie i jakby odbezpieczał te poszczególne kominy. Jest tu dosyć grząsko, mam nadzieję nie wpaść tu nigdzie, ale powiedzmy przejdziemy się troszeczkę po górze tego pieca, żeby wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy. Zobaczcie tutaj, ta wysokość no, jest dosyć kłopotliwa. Przy upadku z takiej wysokości najprawdopodobniej bym się połamał. Przejdziemy sobie wokół, stabilizując się. Tu jest jakieś tym drutem, który no, jest jaki jest. Tu są jakieś nazwy, jakieś cyfry. Pewnie są zaznaczone te wyloty. Tu u góry mamy ogromne szyny. Kiedyś próbowałem sobie worek bokserski zawiesić, bo taką podobną szynę, tylko powiedzmy 1/3 z tego mam w garażu. Żeby przewiercić się przez taką szynę,
to nie wiem, jakie wiertło trzeba mieć. Ja kupiłem największe wiertło, jakie może być, no i niestety nie udało mi się tego worka bokserskiego tam zawiesić. Musiałem wybrać inne miejsce. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jak tutaj ten śnieg wpada. O kurczę. To jest wszystko mega dziurawe, naprawdę. Mega dziurawe. Idziemy dalej. Przejdziemy sobie naokoło tego. Tu mamy jakieś metalowe rzeczy. Po ostatnim upadku na eksploracji wolę uważać pod nogi. Tu jakieś szmaty. Tam mega pada wszystko. Jakieś metalowe elementy. Ta cegła pod spodem mocno jest skruszona. Obawiam się, że pod ciężarem mojej osoby może się to wszystko zawalić. Tu jest jakiś schowek, też ponumerowany. Spróbuję tam mimo wszystko wejść, aczkolwiek to jest mega tu zniszczone. Może to jednak jest zły pomysł. Chociaż mogę spróbować. Tutaj zawalone. To tam już nie będziemy wchodzić, zbyt duże ryzyko. Wszystko to jest namoknięte, więc to potęguje to, że to się wszystko może pode mną zawalić. Mam ogromną nadzieję, że ta eksploracja uda się i nie będzie większego stresu. Czy tam przechodzić dalej? Nie wiem, spróbuję. Chciałbym to obejść dookoła po prostu. Dlaczego troszkę się śpieszę. Te cegły nie wyglądają tu za ciekawie. Powiem wam tak, ta cegielnia została wybudowana za sprawą, nie wiem, czy finansową, czy chcieli, czy wykorzystywali w ogóle pacjentów, czy w tamtych czasach coś takiego w ogóle było, ale szpitala psychiatrycznego, który tutaj nieopodal jest. Jak to było? Czy to tylko finansowanie było? Czy wykorzystywali do tego osoby chore? Nie wiem. A może nawet nie chcę wiedzieć, ale zobaczcie to. Ta poręcz jest... O Jezu, zobaczcie. Te poręcze nie są za ciekawe. Tutaj te deski są mega zniszczone. My jesteśmy na sporej wysokości, więc myślę, że najrozsądniej będzie po prostu stąd już zejść. I żeby nigdzie nie wpaść. Powiem wam, że patrząc na to z tej strony, mając lęk wysokości, to i tak jest nieźle. Kiedyś o wiele bardziej się bałem takich miejsc. Teraz troszeczkę mniej się obawiam. Aczkolwiek zawsze jest stres. Chyba większy jest stres przy schodzeniu, ponieważ nie widzę, jak schodzę, i teraz ten stres potęguje to, że te metalowe części tam, dziękuję, te metalowe części tam były mocno skorodowane. No i zostawiamy u góry Łukasza, żeby sobie tam pokręcił, a my schodzimy na dół. No, jesteśmy już na dole. O. I możemy kontynuować naszą eksplorację. Możemy spróbować wyjść tędy, aczkolwiek nadal chciałbym być niewidoczny. Chyba co? Się obracał ten wózeczek na ten. Powiem ci, że no tak, bo on tędy jechał, tędy, No. i tutaj obracał się po prostu i leciał tam. No. No. Najgorzej zejść, co? Najgorzej zejść. Może zawsze zjechać po poręczy. W sumie ja źle zrobiłem, bo zacząłem schodzić tyłem, wiesz? A ty to śmigasz, kurczę, no nie wiem. Hashtag BNT. On jest jak małpa. Łukasz jest po prostu jak szympans. No. Dobrze, że tak nie wygląda. Ja musiałem się rozebrać. Aha, okej. Ale wiesz co, ja to samo mam, nie? Nie wiem. Spróbuj. Tam jest, już jesteśmy... No właśnie nie wiem.
Jest to ogromne. Co tam jest? Nie, to są już te chaty. Aha, Są przebitki porobione. troszkę na widoku, nie? Ola, nie chciałbym ci przeszkadzać. No, Mogę tam iść? może. Dobra. Słuchajcie, kapie ta woda strasznie. Tu na zewnątrz jest... O! Tu jest wagonik. Widzicie? Tu jest wagonik, co prawda bez kółek, ale jest tu wagonik wykorzystywany w tej cegielni do wożenia cegieł. Właśnie na zdjęciu moja prababcia takim wagonikiem, taki wagonik pcha, wypełniony po brzegi cegłami. Z tym, że ma łatwiej, bo ma kółka, nie? No tak, ten myślę, że nikt by nie mógł pchać. Cały czas mam wrażenie, że tutaj ktoś chodzi, ale Łukasz mówi, że jest to związane z tym, że ten deszcz kapie. Mam nadzieję, że tak to jest. Bo nawet jeżeli, no trzeba się z tym liczyć, tak? No, widać, że ktoś pomieszkuje, więc no jest to coś dom chyba, nie? No tak, już kiedyś na ten temat rozmawiali, nie? Że to... Dobra, jak się już ubierzesz, wszystko sobie to załatwisz, to wyjdziemy stąd i pokażemy wam tą cegielnię z zewnątrz. Zobaczymy, Dobrze, no mogę wychodzić. jak to wygląda. Dobra, to wychodzimy. Ładne wieje. Oho. O kurczę. Zobaczcie, tu jest pełno tych to jest mnóstwo tych wagoników. Widzicie? Tu jest z zewnątrz ta cegielnia, ogromna zresztą. Popatrzcie, z wielkim kominem, który jest nadal w użytku, i wagoniki z numeracją 17, 18, no ale kółek nie ma. Widocznie kółka są bardzo potrzebne. Zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj jest straszna pogoda. Naprawdę okropna pogoda jest. Tam jakiś pies szczeka. Myślę, że musimy się z widoku stracić. Ola, musimy przejść dalej. To jest zły pomysł tutaj stać. Musimy iść tam w głąb bardziej. Czekaj, mogę przetrzeć kamerę, bo ja cały czas muszę obiektyw wyciągnąć. Uważaj, to jest jakaś studzienka, wiesz? Bo można wpaść i sobie coś złamać. Tutaj pod nogi lepiej patrzeć, bo różnie to może być. Jakaś beczka wypełniona wodą. Kolejna studzienka. I ten ogromny komin. Nie wiem, ile on może ma metrów. Przypuszczam, że znawcy będą od razu wiedzieć. I tutaj elektryka. No i ta studzienka. Ach, trzeba uważać. Po prostu. No i tu kurtka zawieszona. No i jakiś garaż. Przejdziemy sobie tutaj, zerknąć, co w tych garażach jest. Ale tutaj nie ma nic specjalnego. Dużo jakichś pasków transmisyjnych. Dobra. Przejdziemy sobie tutaj. W tym garażu było dosyć ciepło i w miarę czysto. Ja osobiście wybrałbym ten garaż na to, żeby sobie tam posiedzieć. Zobaczcie tutaj, ale to wygląda, ale ta część jest już mocno zawalona, więc tam raczej wchodzić nie będziemy, ale wiatr wieje, zacina. I tutaj kurtka wygląda, jakby była często używana, a tutaj mamy, nie wiem, co tu jest napisane, ale Pracownikom nie należącym do obsługi cel zbrojenia
Aha, w ten sposób. Czyli byli jacyś pracownicy, którzy nie należeli do obsługi tego miejsca. Po prostu. Może tego konkretnie, wiesz? To co, wchodzimy tutaj, czy idziemy jeszcze tam naokoło? Możemy iść naokoło. No naokoło idziemy, dobra. Aha. Okej, myślałem, że ten humus chcesz zjeść bez nas. Paprykowy oczywiście. Zobaczcie tutaj. Typowo industrialne okna. Takie są w hutach, w kopalniach. Tu jakiś sznur jest. Co to za sznur? Jezu, ale zacina mnie, Jezu. O, kurczę. Patrzcie. Tak jakby ktoś miał tam chodzić po tym sznurze. Co? O co chodzi z tym sznurem? Ktoś jest na bank, no. Tam w ogóle ciepło tak jest w tym sznurem. Ktoś po prostu pomieszkuje tutaj, więc nie będziemy mu przeszkadzać. Powiem wam tyle, że myślę, że ta osoba, która tutaj pomieszkuje, jest przyzwyczajona do tego typu ludzi zwiedzających to miejsce, więc nie będziemy jej absolutnie przeszkadzać. I całkiem możliwe, że właśnie wtedy to ognisko było też przez tą osobę palone. W każdym razie ta cegielnia jest zamieszkała przez jakichś ludzi. W każdym razie uszanujemy to miejsce i tych ludzi. Niech sobie tutaj spokojnie mieszkają. Tak jak Ola wspomniała, tam był plecak. Potem on zniknął, więc ta osoba nie chce jakby pokazać się, ale zostawiliśmy tam Łukasza, więc musimy jakoś się z nim skontaktować. No właśnie. Wzięliśmy krótkopalówki, których żeśmy sobie nie roznieśli. Dobra, znajdźmy Łukasza. Dobra. Łukasz? Łukaszu? Łukasz, gdzie jesteś? No jestem tu przy wyjściu, gdzie wchodziliśmy. Aha, dobra, myśmy się minęli po prostu, my jesteśmy w jakiejś maszynowni. Dobra, Gdzie wy jesteście? Teraz co? w którą stronę? Wiesz co, jesteśmy tam w tym pierwszym wejściu, ale będziemy stąd zaraz wychodzić. No to ja tu na was czekam, jak coś. Dobra, przy tym czekaj. Gdzie wchodziliśmy, wiesz? Jasne, zaraz będziemy wychodzić, no. Na razie, trzymaj się, Na razie, cześć. hej. Dobra, musieliśmy się minąć, Łukasz jest na zewnątrz. Więc będziemy szli na zewnątrz. To miejsce się podoba. No, ono jest takie typowo industrialne, nie? Naprawdę. Patrz. No. Zawsze korciło, nie? Czekaj. Załącz.
Wiem, no, wiemy. Też jest, bo tam wisiał plecak. No samo, to by nie było. Tego plecaka tam nie ma. No nie no, Wiem, idziemy wiem, stąd, wiem. no. Myśmy tam chcieli pójść, Okej. że wchodzimy, ja mówię, nie ma tego plecaka, dobra, chodzimy. Ja byłem u góry. Aha, Jak schodziłem na dół, to już tego plecaka nie było. no właśnie. Ja tego plecaka nie widziałem, ale Ale ja ona widziała i... Nagrałem, nie? No ja myślałem, że tam jeszcze, bo tam jest jeszcze jakieś wyjście ewakuacyjne. Nie wiem, czy tam ktoś po prostu Może nie tam może być dobrze zachowane po prostu pomieszczenie i wiesz. Chyba z tego pomieszczenia, które najprawdopodobniej było jakimś pomieszczeniem, jakieś kowalstwo tutaj się uprawiało. Ja nie wiem skąd to przypuszczenie, po tym piecu? Po tym piecu, który jest takim piecem do wypalania i poza tym tu masz kowadło było. To jeden z komentarzach, jak żeśmy później mieli opuszczoną, to powiedział, że właśnie na tych śrubach, gwoździach stało kowadło. No tak to było. Więc tak to musiało być, coś musieli tutaj po prostu robić. No i ten piec, który jest ogromnym piecem. Słuchajcie, jesteśmy w komplecie, czyli w trójkę, tak żeby każdego z Was było widać. Z tego miejsca się pożegnamy. Myślę, że eksploracja Wam się podobała. Dzisiaj zwiedzaliśmy razem z Łukaszem, którego już znacie. No i co? Fajny industrial, co? Pa! Do zobaczenia. No, trzymajcie się. Cześć. No, Wiesz co, bo nie ma gdzie. Ale jak on... No te rzeczy, co były tylko od plecaku nie wyglądało, no jakieś kurwa stare, nie? Nie, Byle wiesz co, jakie ale były, jak to wiesz, mówisz Raffaello czy coś, to on to po prostu, wiesz, nikt kto ma parę groszy nie kupuje takich rzeczy, on to ukradł. tak, ale jest też możliwe tak, że on po prostu to nie jest taki bezdomny czy coś takiego, tylko jest osoba, która się ukrywa, wiesz. Tak Też też mi to może być. przyszło do głowy. Bo Po prostu bardzo unika kontaktu Bo i bez nie do- broni tak. tego swojego dobytku, który tutaj ma. tak, bo zazwyczaj jest tak, że jak jest osoba bezdomna, to ta konfrontacja jej nie zależy po prostu na tym tak naprawdę, bo może jeszcze coś dostanie, czy coś takiego, nie? Ja się zastanawiam, gdzie on mógł siedzieć, jak ja tam te pomieszczenie oprócz tych drzwi, gdzie pisało wyjście ewakuacyjne, to wszystkie sprawdziłem. Nikogo tam nie było. Wiesz co, on to ma tak naprawdę tutaj wszystko spenetrowane. Wtykane, Zna nie? każdy Gdzie- kąt. Dlatego on jak nas słyszy, to wie gdzie przemknąć, Tak. żeby go nie było widać. I on się przez cały czas przed nami przemykał. No dokładnie. Znaczy, niech sobie tam To siedzi, już nie? pierwszy i nie te ostatni raz, że wiesz. A- Że tu chodzą mi. Nie było tak, że ostatnim razem też to był on tylko tam palił, bo było bardzo zimno. Wydaje mi się, że to mógł być on, ponieważ w tym pomieszczeniu, gdzie miał to swoje jedzenie, Mhm. taki kącik, No, tam się paliło ognisko. tak. A tutaj, jak się tak rozejrzeć, to jest czym palić, nie? No, tam tych desek jest pełno. Poza tym ja tam No. widziałem u góry jeszcze taki element jakby z węgla czy jakiegoś takiego czegoś. To, Pełno tego. no, To czymś musieli taki piec opalać, nie? A to była ogromna temperatura. Bo dokładnie. jak widziałam na tym filmie, na którym zasnąłeś, to pan sprawdzając temperaturę wsadzał taki pręt i wyciągał go zupełnie czerwony, więc się tak metal nagrzewał. No to sobie możesz wyobrazić temperaturę. Nie wiem, dużo mi nie ominęło, widzę. Facet Był wkłada bardzo pręt. ciekawy. Bardzo ciekawy film był. Rozgrzany I chyba pręt sobie wkłada. go obejrzę jeszcze raz. Zobaczysz, jak będziemy wracać. Dobra.